Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj zrobimy sałatkę pomidorową. Albo nie. Zrobimy dzisiaj schabowego. I zestawimy go z drugim popularnym amerykańskim kotletem, czyli chicken fried steak. Dwa ładne kawałki mięsa. Tu mamy schabowego z kością. Tutaj mamy udziec wołowy z Razowa Górna. Więc zaczynamy. No to zaczynamy. Piękny schab z kością żebrową. Tniemy go w poprzek żeber, tak żeby z jednej i z drugiej strony była podobna ilość mięsa. Kości nie były grube, więc łatwo poszło. Teraz bierzemy się za wołowinę. Tniemy w poprzek włókien, żeby mięso było bardziej kruche. Wszystkie żyłki wycinamy. Tu w tym przypadku tniemy w zasadzie na pół, te kotlety powychodzą takie medaliony. Przykrywamy folią, żeby mięso nam nie strzelało po całej kuchni. Rozbijamy delikatnie, nie za mocno, żeby nie zrobił się z tego placek. Około centymetra będzie ok. W ten sposób kotlet zachowa swoją soczystość. Szykujemy zalewę do namoczenia schabowego. Mleka tyle, żeby się zanurzyły kotlety. Czosnek, 2 ząbki, cebula, jedna główka nieduża. Łyżka soli, łyżka pieprzu. Moczymy według uznania. Może to być godzinka, mogą to być 3-4, a może i to być cała noc. Eksperymentujcie. Ja moczę całą noc. Teraz rozklepujemy wołowinę, ale już tak dokładniej, żeby była jak najcieńsza, bo udziec to jednak nie jest miękkie mięso. Chodzi o to, żeby nie było twarde pod zębem. Warto do tego się przyłożyć, trochę potrzaskać, bo na pewno będzie lepiej się jadło. Jak widzicie, jest cieniutki, pół centymetra, to jest ok. Zalewa maślanka, 2 jajka, łyżeczka soli, łyżeczka sody. To doda puszystości w zalewie, którą potem będziemy wykorzystywać przy smażeniu. Teraz wracamy do schabowych. 2 jajka, dolewamy troszkę mleka z zalewy, roztrzepać. Szykujemy mąkę, bułkę tartą, tylko porządną bułkę tartą, najlepiej z resztek pieczywa, które nam zostanie. Oczywiście schabowe smażymy na smalcu wieprzowym, a i wyciągamy z zalewy do mąki. Dokładnie obtoczyć. Do jajka. I tu też trzeba dokładnie, żeby jajko wszędzie na mąkę weszło, żeby bułka tarta porządnie się poprzyklejała w każdym miejscu. Teraz bułkę trzeba mocno ubić, powgniatać wręcz schabowego, żeby fajnie się trzymała. Na dobrze rozgrzaną patelnię wrzucamy schabowego. Smażymy z 2 stron do zarumienienia na średnim ogniu. Strzela wszędzie, ale nie przejmujcie się tym. Się posprząta. No, schabowy gotowy. Kładziemy najlepiej na kratce, żeby obciekł. Jak nie mamy, to na ręcznikach papierowych. Teraz przechodzimy do chicken fried steak. Będziemy je obtaczać w mące. Do mąki dodajemy łyżkę pieprzu, łyżkę chili, łyżkę papryki czerwonej, 1/3 szklanki mąki kukurydzianej i to będziemy smażyć na głębokim tłuszczu. W moim przypadku olej słonecznikowy. Wyciągamy z zalewy do mąki. I na pół. Nic prostszego. Wkładamy delikatnie, żeby się olej nie wylał za patelnię. Też na średnim ogniu. Czekamy, aż się porządnie zarumieni. Tylko nie za duży ogień, żeby nam się nie spaliła panierka. Przekładamy na kratkę, żeby ociekł tak samo jak schabowego. I kotlety gotowe. Zapraszam do stołu. Bo to poważnie pomaga. Synchronizacji potem dźwięku. Potem mam, wiesz, łatwiej jest wszystkie połączyć. To nawijaj, bo chcę nacierać. Dobra, co tam jemy? Przechodzimy do testu. Mamy 2 kotlety. Jeden narodził się w polskich kuchniach, drugi przyjechał do nas z dzikiego zachodu. Zobaczymy, który jest lepszy. Czy to będzie nasz tradycyjny polski schab, tylko prawdziwy schab z kością, czy chicken fried steak. Przekonajmy się. Smacznego. Zaczynamy od schabu. Dobry polski schaboszczak. Bardzo mocno cebulą go. Jak kruchutki. Idealnie
Wypieczony. Pierwszy raz moczyłem schabowego przez całą noc. Zazwyczaj to robię tam godzinka, dwie i tyle. Sobie zrobiłem na potrzeby nagrań. Mieszkam w Polsce od urodzenia. Zjadłem schabowych pewnie parę tysięcy. Ten jest najlepszy. Super strukturę ma. Po smaku. Chrupie pod zębem, masz to mięso. Fajna grubość. Jest mega soczysty. Mi trochę brakuje soli. No ja bym to posolił. A ciekawe jak przy kości. Najlepsze mięsko jest przy kości. Najlepsze, ale często jest surowe, ale przy kości jest idealne. Ja uwielbiam. Przy kości wyszło perfekt. To jest mistrzostwo. No, zajebisty. Naprawdę jest świetnie przyrządzony. Próbujemy drugiego. Lecimy z wołowinką. No fajnie chrupie. No ta panierka jest super. Zajebiste. Twarde trochę. Co ty mówisz? Tobie wchodzi jak w masełko. Też mam miękki, ale pod względem smaku mam jakiś zgryz. Smażone jak kurczak, czuć wołowiną. Ja to jem pierwszy raz w życiu i naprawdę mi to smakuje. No ja jestem pod wrażeniem. A ja ci powiem, że ja bym się nie zorientował, że to jest wołowina. Soczysty. Nie, dobre, bardzo dobre. Jest fajnie doprawiony. No mi się to ciężko gryzie, ja mam jakiś twardszy kawałek. Coś nowego. Jeszcze tak wołowiny zrobione nie jadłem. Wygląda tak blado jak wieprzowina. To jest prosty test. Do czego mam bardziej ochotę wrócić? No ja zdecydowanie do schabu wolę wrócić. Ja też. Ja też uważam, że skapci jest lepszy. Mielnych, nie? Mielne. Ja mam też tą wołowinę taką mielącą. Miałem bardzo fajny znaczy inaczej. Ja też, no. Ja część miałem miękką, a część mam tak No ja to naprawdę. było całe pyszne zjadłem. Powiedziałem jak to kroiłeś, tak? Ze schabowym jest tak, że cię nie zaskoczy. Z No, wołowiną, Chyba, że masz polędwicę. Nie mówmy o polędwicy. Też ją porównamy kiedyś z innymi stekami. jak zobaczyłem ogrom na talerzu, to byłem pewien, że dojdę do 1/4 i pęknę. No, bez. Ja potrzebuję jeszcze minutkę. Ale teraz ten schabowy mocno bardzo cebulą czuć. Dołożyć ziemniaczki, kapustkę. Nie no, mizerię. To było super. No, a że jesteśmy na Śląsku, to do schabowego najładniej pasuje panczkrał. Świetnie przyrządzony. Schabowy wygrał, ale oba pyszne. Ja jestem zaskoczony tym wołowym. Kotlet, no u mnie w domu się to jadło. Babcia to robiła cały czas takiego z kością i nie tolerowała nic innego. To był mój debiut z tym wołowym. Świetna ta panierka w ogóle. No, ten wołowy. Panierka fajna. Bardzo chrupiąca, bardzo taka przestrzenna. Możemy wykorzystać. Kurczak w tym byłby petarda. Idziemy od karnetu na siłownię. Jakaś cukinia. Powiedział, że chce zrobić cukinię. To jest jakaś część świni? Ale na pewno z boczkiem. To jest to, co świnia wydala. Najedzeni. Tak, ja bardzo, dziękuję. Ja też. Petarda. Cieszę się, że było smaczne. Też smakowało. Przechodzimy do oceniania. A, piwo. Ale to zawsze musi być pełny. Nie ma być go w ogóle. Oceniamy. Myślę, że ocenimy normalnie tylko i wyłącznie smak. Pod kątem kotleta. No. To jest dobra nazwa na knajpę. Pod kątem kotleta. Przechodzimy do oceniania. Zobaczymy, co jest lepsze. Czy tu nasze polskie podwórko, czy jednak dziki zachód. Schabowego. Poproszę ocenić. Tak, schabuszczak. Wow, jest. 8. Tutaj jest dla mnie remis. Gdyby nie ta panierka, to by tak koło 5, 4. Siedziałbym w karczmie i miałbym jednego albo drugiego do zamówienia, nie zastanawiałbym się nawet chwilę. Zamówiłbym schabowego. Też bym tak zrobił. Było bardzo dobre. Spróbujcie sobie zrobić to w domu. Piszcie w komentarzach, co wam bardziej smakowało. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Miałem. Subskrybujcie, komentujcie i wspierajcie nasz kanał. Będą coraz lepsze rzeczy. Na razie. Kontekst jeszcze uszkubia tej właśnie panierki. Ta panierka jest zimna, a dalej jest chrupiąca, nie? To jest super. No. Ale bardzo przypomina KFC. właśnie z KFC tą panierkę, nie? Bardzo, na maksa. Krycie. Tylko jest mniej pikantne. Kto zjadł kosz? Tak dalej to pójdzie w tym kierunku te odcinki, bardzo to mocno- ja przestanę przychodzić. Jak można nie posolić kotleta?